take me away from you. Don't take me away from you. Hejka, ja się dopiero co uwodziłam i postanowiłam, że dzisiaj nagram, co jemy w ciągu dnia na przyszły tydzień, dlatego że w przyszłym tygodniu jedziemy na kemping, co pewnie słyszeliście w weekly vlogu za to i chciałabym po prostu mieć już nagrane, żeby razem z Klaudią spędzić czas i się nie przejmować tym, że nie mam czegoś nagranego. Za chwilę będę robiła coś do jedzenia dla Eliasza. Mam w ogóle chyba gardło zaspane jeszcze, was bardzo przepraszam, ale jak widzicie jeszcze jestem w piżamce, mojej ulubionej piżamce. Dobra, ja się zbieram za kawę, czyli pierwszy posiłek mój na dzisiaj to jest kawa. Eliasz pewnie dostanie jak zawsze kanapkę, bo uwielbia z rana kanapkę. Do tego nie używam masła, a używamy cream cheese. Ostatnio kupiłam ten, podróba Filadelfii, ale jest całkiem spoko. Znaczy, nie wiem, czy to jest w ogóle podróba, po prostu cream cheese. I smakuje całkiem nieźle i też mamy, w końcu zakupiłam 3 słoiki, bo nie wszędzie są te dżemy, to mam raspberry dżem. Taki babuni. On także jest chyba dostępny w Polsce. Przepraszam was bardzo, ale ziewam. Dobra, ja się zabieram za kawę i po prostu będziemy się widzieć przy lunchu, tak mi się wydaje. Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że biorę witaminy. Mam nadal te z Polski, które kupiłam. Niestety też nadal zapominam o tym, żeby je brać. Trzeba się przyznać, więc muszę częściej właśnie rano pamiętać o tym, żeby brać te witaminy. To nie jest jakiś sponsorowany, ale kupiłam Falvit, bo w tej aptece, której byłam, były tylko takie witaminy. A wykupiłam chyba 6 opakowań, żeby mieć tutaj w Polsce, bo niestety w Korei one są drogie i jestem po zrobionej pielęgnacji, nawet zaczęłam pranie, więc pewnie słyszycie z tyłu pralkę. Jestem głodna, powoli się robię głodna, nie że jestem, a później chciałabym się wybrać na miasto troszkę wcześniej, przed odebraniem Eliasza, więc pomyślałam, że może teraz zjem takie śniadanie, lunch. Ogólnie śniadań nie jadam, ale dzisiaj wyjątkowo, bo będę musiała się przetrzymać troszkę dłużej, więc postanowiłam, że zrobię kimchi bokkeumbap, czyli smażony ryż. Została nam resztka, nie za dużo tego ryżu, więc myślę, że idealnie na taki lunch, kiedy staram się jednak ograniczać jedzenie dużych ilości jedzenia, żeby troszeczkę schudnąć, brzuszek żeby zszedł, więc pewnie niedługo będzie więcej takich foodbooków, które mogłyby pokazać jedzenie koreańskie, ale z tej może troszeczkę dietetycznej strony. Będę szukała takich przepisów, będę szukała też, będę starała się wam pokazać co nieco. Dobrze, nie przedłużając, to co potrzebujemy? No ryż. Ryż za chwilę wyciągnę z ryżowaru, ale żeby dodać smaku takim temu kimchi bokkeumbap, to zużyję moją cebulkę, której mam naprawdę dużo, więc chyba nawet takie dwie białe części dodam do mojego kimchi bokkeumbap. Cebulka daje takiego fajnego posmaku, świeżości i oprócz tej białej części dodam zamiast cebuli, możecie dać cebulę na przykład, zamiast tej białej części i także dam zieloną właśnie, żeby tak też koloru dodać. Jak kimchi bokkeumbap, to musi być kimchi. Ja mam właśnie resztkę kimchi smażonego wcześniej, kimchi bokkeum. To jest specjalne kimchi, ono daje troszkę więcej takiego smaku. Nie ma go dużo, ale to też dobrze, dlatego że ani ryżu nie mam za dużo i żeby to nie było za tłuste wszystko. I oczywiście kolor
ulubiona moja część właśnie w kimchi bokkeumbap fajnie chrupie, czyli nasza kochana marchewka, która nadal ma ceny z kosmosu w Korei, więc drogi interes. Zaczynamy od przygotowania wszystkich produktów. Najpierw marchewka. Kroimy na małe kawałeczki. Oczywiście rozmiar zależy już od Was, ale ja polecam jednak te mniejsze niż większe. Dalej mamy cebulkę. Kroimy także na malutkie kawałeczki. Oddzielamy białą część od tej zielonej. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy wszystkie warzywa po kolei. Najpierw cebulkę oraz marchewkę. Całość porządnie podsmażamy i dodajemy pieprz oraz kimchi. Wszystko razem porządnie mieszamy oraz podsmażamy. Aby dodać więcej smaku, polecam danie polać odrobiną sosu sojowego, a na sam koniec dopiero dajemy ryż. Po dodaniu ryżu musimy włożyć trochę pracy, aby porządnie wymieszać całość. Oczywiście nie zapomnijcie, tak jak ja, dodać na samo zakończenie zielonej cebulki. Polecam rozłożyć ryż na patelni i pozwolić mu się troszeczkę przypiec. Dziwnie mi się siedzi na podłodze, ale tak jest najwyżej i tak uważam, że jesteście za nisko trochę, ale to nic. Żeby wykończyć nasz bokkeumbap, to poleca się oczywiście zjeść razem z kimi, czyli moją ulubioną przekąską. Eliasza w ogóle też bardzo polecamy. Kim, czyli takie płatki z prasowanego, suszonego wodorosta. On jest jeszcze przyprawiany, na przykład ten jest przyprawiany z olejem sezamowym oraz solą. Najlepiej jakbyście pozwolili sobie temu ryżowi podsmażyć je tak porządnie, dzięki czemu zrobi się taka trochę skorupka. Dlatego też lubię bardzo tą patelnię, dlatego że mogę właśnie jeździć łyżką metalową, nie muszę przerzucać tego. Najlepiej właśnie smakuje takie danie z patelni. I bierzemy sobie troszeczkę tego ryżu, bierzemy kim i wcinamy. Dobre mi wyszło, naprawdę. W ogóle nie potrzebuję do tego dużo składników. Kimchi daje taką ostrość, sos sojowy daje taki posmak właśnie lekko solony, a przez to, że nie dodajemy za dużo soli właśnie, trochę pieprzu, to ten kim daje właśnie chrupkości oraz jeszcze odrobiny soli, więc nie przesadźcie z solą. Zielona cebulka dodaje takiej świeżości temu daniowi, więc może nie jest to najzdrowsze danie. Właśnie najważniejsze jest to, żeby ten ryż nie był tego samego dnia, którego ugotowaliście ryż, taki świeży ugotowany, dlatego że on najlepiej, to danie smakuje właśnie na takim starszym ryżu, na drugi dzień. Tak jak Wam obiecałam, to dzisiaj wychodzimy. Ubrałam swoją sukienkę, wczoraj ją wyprałam i myślę, że fajnie wygląda. Te włosy mi się dziwnie kręcą dzisiaj, ale zostawmy już je w taki sposób, jakie są. Pokażę Wam za chwilę, jak ogólnie wygląda ta moja sukienka, bo myślę, że nawet całkiem nieźle. Chociaż, słuchajcie, ona jest 3 razy XL, więc jest ogromna, niby. Wygląda moja 3 razy XL sukienka. Kolejny zamykający się biznes. Słuchajcie, wróciłam już do domu. Miałam załatwić jakieś sprawy na Sosang, ale nie udało mi się, więc wróciłam do domu. Zostawiłam rzeczy i za chwilę się przepakuję i ugotuję ryż, bo robię przepis dzisiaj taki kurczak teriyaki, taki bowl właśnie z różnymi dodatkami. Do tego będą enoki, ale enoki w cieście a la naleśnikowym, coś takiego. I mam zamiar właśnie
to zrobić, przygotować po prostu ryż wcześniej, dlatego że planuję pojechać na lody na Gornali razem z Eliaszem. Obawiam się, że jutro będzie brzydka pogoda, będzie padało, więc jutro będę sprzątała w domu, jako że nie wypaliło to, co powinno, a dzisiaj jeszcze mamy ładną pogodę, jeszcze tak słońce świeci, więc może usiądę sobie na plaży, Eliasz będzie się bawił i tak spędzimy nasz dzień. Tam są lody pistacjowe. Tą lodziarnię w ogóle zaproponowała mi Joanna, z którą się wczoraj widziałam. Powiedziała, że tam są naprawdę takie włoskie lody, w sensie nakładane taką specjalną szpatułką, więc liczę, że w końcu trafię na lody pistacjowe, które powinny smakować tak, jak pamiętam, takie dobre kiedyś w Polsce jadłam. Nie za słodkie, kremowe, no zobaczymy. Dobra, idę ten ryż gotować i będę się zbierała, bo zapakuje się jakoś. Widzicie, jak ładnie słońce świeci? Widzicie to? Ach, mogłabym tu siedzieć i siedzieć. Buty I ja już przygotowuję nam obiad i będziemy mieli właśnie ten ryż razem z kurczakiem. Ja mam takie ala piersi. To nie są do końca piersi, tylko polędwiczki z piersi kurczaka, które zamarynuję i odstawię do lodówki, właśnie, do lodówki. Do tego później dodam cebulkę, różne takie rzeczy podsmażę. To oczywiście też jest opcja tego, żeby zrobić w airfryerze, ale ja zrobię z sosem teriyaki, który mam taki butelkowy, dzięki czemu ten kurczak będzie trochę taki wilgotny, nie będzie suchy, będzie bardzo fajnie smakował właśnie razem z ryżem oraz z grzybkami enoki. Kupiłam ostatnio właśnie całą taką kolbę enoki i zrobię je w cieście smażone. Naprawdę są bardzo, bardzo dobre, więc polecam Wam, pokażę Wam później przepis. Ja je sobie tylko przygotuję, dlatego że będę kroiła je cienko w paski. Większość składników mamy już dodanych, ale ja zapomniałam o cebuli, którą później dodamy do już smażącego się kurczaka. Kurczaka smażymy tak, żeby zarumienił się z każdej strony. Dodajemy wtedy cebulkę, wszystko razem podsmażamy, czosnek, a na sam koniec sos teriyaki. Kurczaka możecie przygotować wcześniej i odstawić na bok, dzięki czemu na spokojnie zajmiemy się resztą składników tego dania. Do marynowania właśnie tych grzybów, które ja mam tutaj, będziemy używać buchimgaru i to jest mieszanka specjalna koreańska. Ja mam jej pełno, więc nie będę wykonywała dla Was tutaj właśnie tej buchimgaru, ale dam Wam przepis na coś podobnego. Buchimgaru mieszamy z wodą. Jak zrobi się takie lekkie ciasto naleśnikowe, możemy na przykład dodać jakieś przyprawy. Ja tutaj dodałam pieprz, sól oraz słodką paprykę. Przed maczaniem grzybów w cieście sprawdźcie, czy temperatura oleju już jest wystarczająca do smażenia. Warto wziąć odrobinę ciasta i sprawdzić, czy ciasto już bąbelkuje. Jeśli jest gotowe, to wrzucamy grzyby do ciasta i smażymy na złoto.
Grzybki możecie podsmażyć krócej niż ja to zrobiłam, dzięki czemu będą miały taki delikatny złoty kolor. Na zewnątrz będą chrupkie, a w środku lekko wilgotne i takie ciągnące się. Na samo zakończenie ja na przykład zostaję z moim korebab, czyli przekąską, która ostatnio zachwyciła mnie na maksa. Myślę, że już widzieliście moje filmy, kiedy wspominałam, z tego co pamiętam, o właśnie korebab. Ostatnio kupiłam 5 opakowań za Manna, więc całkiem sporo. Ja myślę, że przywiozę to w ogóle do Polski, będę wcinała i wszystkim może nie będę wszystkim oferowała, żeby mi na ten miesiąc starczyło, albo może się powstrzymam i nie będę już więcej jadła tego korebab. Ogólnie, no, tak jak widzieliście, jeszcze byliśmy na tych lodach. W ogóle no, trochę drogie były, bo 8,5 tysiąca za 3 smaki. Co prawda nie było to jakoś małe, ale też nie były duże, więc moim zdaniem no troszkę ta cena była za wysoka, chociaż lody naprawdę dobre. Mi smakowały bardzo, fajne były, nie były za słodkie, bo nawet ja wzięłam czekoladę z crunchy i ona naprawdę była taka nawet gorzkawa lekko, więc nie była jakaś dodatkowo słodzona i miała takie odrobinki takie drobinki, które właśnie tak chrupały. Był jeszcze mascarpone z wanilią, ale ja na przykład tam mascarpone nie czułam. Więc to był jeden zarzut taki, który wydawało mi się, że mascarpone trochę inaczej smakuje i w Polsce jest ten smak intensywny, bardziej intensywny. I oczywiście pistacja. Pistacja była dobra, nie za słodka, tego cukru nie czułam tak bardzo, chociaż mogłoby być jeszcze troszkę więcej tej pistacji. Nie wiem czemu, ale ciągle mi tej odrobiny pistacji jeszcze brakuje. Sądzę, że te lody są najlepsze w Busan, więc jeżeli byście byli, no to Wam bardzo polecam, bo inne to są już takie nietypowo. Przychodziliśmy na przykład koło lodów, które miały nawet smak winogronowy, chociaż wiem, że pewnie są fani winogron, to ja raczej do takich nie należę. Dobra, mam nadzieję, że taki foodbook, foodbook, jedzeniowy dzień Wam się spodobał. Co prawda za dużo nie nagrałam, ale to też o to chyba chodzi, żeby te filmy były krótkie i przyjemne. Dajcie znać, czy Wy próbujecie na przykład przepis na kurczaka albo na bokkeumbap. Ja bardzo lubię to bokkeumbap i bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli właśnie lubicie kimchi. Jeżeli chcecie, tam nie wspomniałam, jeżeli chcecie kimchi troszkę bardziej właśnie takie podsmażone, to polecam właśnie wziąć klasyczne kimchi, podsmażyć na jakimś zdrowie oliwie albo oleju, w zależności co lubicie. Podsmażacie tak długo, aż ona dostanie takiego właśnie ciekawego koloru i wtedy wpakować sobie na przykład do jakiegoś opakowania, mieć nie na długo, bo to właśnie przez to, że dodajemy olej i podsmażamy, to niestety może nam się szybciej zepsuć, ale na przykład jeżeli lubicie, to spróbujcie, może w kolejnym vlogu właśnie sami spróbujemy podsmażyć tak kimchi, smażone kimchi zrobić, więc dajcie znać, jeżeli chcecie taki przepis, a pewnie będą się częściej takie
foodbooki pokazywały, dlatego że myślę, że fajnie było i myślę, że muszę jeszcze popracować nad formą, jak to ma wyglądać, ale możecie się spodziewać częściej. Dobra, już się rozgadałam znowu. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!